Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelove. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. A dziś pokażemy Wam nasz wybór 30 najciekawszych atrakcji w Barcelonie i okolicach. Wielu osobom Barcelona kojarzy się z geniuszem Antonio Gaudiego, znanego architekta, którego secesyjne projekty zdobią wiele ulic tego miasta. Ale nie tylko Gaudim Barcelona stoi, to też odwiedzimy dziś bardzo różne miejsca. Gotowi? No to zapnijcie pasy. Zaczynamy od życiowego dzieła Gaudiego, któremu poświęcił aż 40 lat. Sagrada Familia to największy kościół w Barcelonie i jednocześnie ikona miasta. Jego budowa rozpoczęła się w XIX wieku, a zakończyć ma się dopiero za 5 lat. Szpital Sant Pau, czyli Świętego Pawła, to najbardziej nieoczekiwane odkrycie w Barcelonie. Jego twórcy wierzyli, że w pięknym otoczeniu szybciej się zdrowieje. Dlatego pomiędzy pawilonami utworzono zachwycający dziedziniec, porośnięty drzewami pomarańczowymi, lawendą i rozmarynem. Ich zapach miał działać leczniczo i uspokajająco na pacjentów. W 1997 roku kompleks szpitalny wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jeszcze do 2009 roku przyjmowano tu pacjentów. Bunkry to potoczna nazwa wzgórza Turó de la Rovira w dzielnicy El Carmel. Kiedyś znajdowały się tu działa przeciwlotnicze, a później z baraków powstało proste osiedle dla imigrantów. Dziś jest to imprezownia bardzo popularna wśród młodzieży. Park Güell należy do najbardziej wyjątkowych projektów Gaudiego. Pierwotnie miało tu powstać osiedle mieszkaniowe z dużym parkiem, ale wybudowano tylko 2 wille, a cały teren zamieniono w zaczarowany ogród. Pod ogromnym tarasem widokowym znajduje się sala 100 kolumn, która miała być targowiskiem dla mieszkańców. Nazwa parku pochodzi od nazwiska Eusebio Güella, przedsiębiorcy, który finansował projekty Gaudiego. Większość wzorów w parku składa się z potłuczonych, kolorowych płytek ceramicznych, zwanych trencadis. Gaudí przez 20 lat mieszkał w jednej z 2 willi, które podziwiać można w parku. Obecnie mieści się tutaj muzeum tego artysty. Willę otacza bajeczny ogród botaniczny. Casa Vicens to pierwszy budynek projektu Gaudiego w tradycyjnym katalońskim stylu z motywami architektury mauretańskiej. W chwili ukończenia prac Gaudí miał 31 lat, a Casa Vicens była demonstracją jego indywidualnego stylu. Wieża Bellesgar to kolejny projekt Gaudiego. Nazwę tłumaczy się jako piękny widok i z tarasu na szczycie domu niewątpliwie widać wspaniałą panoramę Barcelony. Sama wieża ma prawie 20 metrów wysokości i wieńczy ją wyjątkowy krzyż. A samego Gaudiego możecie spotkać przy zaprojektowanej przez niego bramie prowadzącej do jednego z osiedli. Ustawiono tam naturalnej wielkości posąg tego artysty. Oglądacie kanał Travelove. Pawilony Güell to kolejny zespół budynków zaprojektowanych przez Gaudiego. Obecnie kompleks należy do barcelońskiej Politechniki i obejrzeć tu można tylko bramę z imponującym smokiem. Za to nieopodal znajduje się Pałac Królewski, otoczony sporym parkiem, gdzie warto odpocząć w towarzystwie pociesznych zielonych papug. Polecamy wejść na Montjuïc, czyli wzgórze żydowskie z zamkiem, ogrodem botanicznym, stadionem olimpijskim i muzeum w ogromnym pałacu. U stóp wzgórza czeka kolejna darmowa atrakcja – magiczna fontanna, która po zachodzie słońca wykonuje świetlno-muzyczne show. Czas na jedną z najbardziej znanych willi Antoniego – La Pedrera. To ostatni świecki projekt tego artysty, a przez wielu uważany za najbardziej dojrzały i doskonały. Przełomowe projekty Gaudiego w stylu Art Nouveau uczyniły go symbolem Barcelony. Ale chyba największe wrażenie robi zjawiskowa willa nazywana Casa Batlló, w której nie znajdziecie ani jednego kąta prostego czy ostrego kantu, bo wszystko tu faluje. Inspiracją dla artysty był tu świat fauny i flory. A spacerując aleją Passeig de Gracia, warto zaopatrzyć się w kilka pamiątkowych pocztówek. Casa Calvet to jeden z pierwszych projektów Antoniego, uważany za najbardziej konserwatywny.
W 1900 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na budowlę artystyczną Barcelony, o czym informuje tablica na froncie kamienicy. La Rambla to bardzo popularny deptak łączący główny plac Barcelony z portem. Chodnik ma interesujący wzór, który zaburza pracę mózgu. Uważajcie, by nie stracić tu błędnika lub co gorsze portfela. Docieramy na Plaza Real, czyli Plac Królewski. Pełno tu stolików restauracyjnych z widokiem na fontannę. Naszym zdaniem jest to najbardziej klimatyczny plac w tym mieście. Oglądacie kanał Travela. La Bogueria to bardzo popularne targowisko w zabytkowej secesyjnej hali. Zachwycają tu kolory, zapachy oraz pięknie ułożone owoce i warzywa. Nasz następny przystanek to Pałac Muzyki Katalońskiej w dzielnicy Ciutat Vella, czyli na Starym Mieście. Jest to jeden z najbardziej zachwycających gmachów w Barcelonie, który od razu oczarowuje kształtem, wzorami, kolorami czy wreszcie mozaikami. Salę koncertową z niesamowitym witrażowym świetlikiem wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na piętrze znajduje się galeria z kolumnami, które pokryto mozaikowymi wzorami i nie znajdziecie tu dwóch identycznych. Zaś prawdziwi szczęściarze posłuchają przy okazji kilku próbek muzycznych. Kolejnym wartym odwiedzenia targowiskiem jest Mercat de Santa Caterina. Trzeba przyznać, że Hiszpanie potrafią wyeksponować kolorowe warzywa, owoce i lokalne przysmaki. Barri Gòtic to najstarsza dzielnica Barcelony i zgodnie z nazwą cała ocieka wręcz średniowiecznym gotykiem. Warto tu zgubić się w uliczkach i poczuć klimat miasta. Mnóstwo tu zabytkowych kamienic oraz barów i restauracji. To świetna okazja do zrobienia przerwy w zwiedzaniu. Centralnym punktem Barri Gòtic jest ogromna XIII-wieczna katedra świętej Eulalii. Na placu przed katedrą odbywają się tradycyjne festyny katalońskie, takie jak Parada Gigantów i konkurs budowy wież z ludzi. Najwyższe osiągają nawet do 7 pięter. Przeskakujemy teraz pod ogromny łuk triumfalny, wzniesiony z okazji wystawy światowej zorganizowanej w Barcelonie w 1888 roku. Był on bramą wiodącą na teren wystawy. Długa palmowa aleja łączy łuk z kolejnym punktem naszej listy. A jest nim park Ciutadella, który zastąpił stojącą tu dawniej cytadelę. Najbardziej spektakularnym punktem parku jest ogromna fontanna z licznymi rzeźbami, sikawkami i złotym rydwanem na szczycie ciągniętym przez 4 konie. Nabrzeże barcelońskiego Starego Portu to prawdziwe centrum turystyczne. Znajdziecie tu mnóstwo restauracji, marinę, w której cumują prywatne jachty, promenady pełne palm i szalejące rybitwy. Na wodzie wybudowano promenadę Rambla de Mar, kończącą się wieżą, z której kursuje kolejka gondolowa na Montjuïc. A skoro miasto Gaudiego leży nad morzem, to nie brakuje tu długich i pięknych plaż. Barcelona jest miastem kompletnym, gdyż ma zarówno piękną architekturę, słoneczne plaże, port oraz widoki na pobliskie góry. Dzielnica Eixample wyrosła w miejscu specjalnie wyburzonej, średniowiecznej zabudowy miasta oraz murów obronnych. Tak powstała ogromna geometryczna sieć czworobocznych kwartałów i prostopadłych skrzyżowań. Oglądacie kanał Travela. Tibidabo to jedno ze wzgórz otaczających Barcelonę, z których podziwiać można to niesamowite miasto.
Znajdziecie tu najstarszy park rozrywki w Hiszpanii oraz neogotycki kościół zwieńczony ogromną figurą Jezusa. Na koniec mamy dla Was jeszcze 2 ciekawe miejsca i choć nie leżące w samej Barcelonie, to jednak całkiem niedaleko. Można do nich dotrzeć lokalnym pociągiem, autobusem lub autem. Pierwsze z nich to niewielkie miasto Sitges, oddalone około 40 km na południe od Barcelony. W panoramie miasta dominuje kościół świętych Bartłomieja i Tekli z figurą Madonny na szczycie strzelistej wieży. Jest tu też malutkie stare miasto o ulicach z żółtego, nagrzanego słońcem kamienia. Centralnym jego punktem jest wręcz bajkowy Palau Maricel stojący nad samym morzem, który skrywa w środku niesamowite niespodzianki. W mieście pełno jest hoteli i restauracji, a palmy na promenadzie dają cień w gorące dni. Żyje tu niespełna 27 000 mieszkańców, z czego aż 1/3 to obcokrajowcy. Ostatnim punktem tej wycieczki jest Montserrat, czyli opactwo Matki Bożej leżące na zboczu najwyższej góry na nizinie katalońskiej. Masyw Montserrat należy do najpiękniejszych miejsc w otoczeniu Barcelony. Dojeżdżają tu pociągi, które kończą trasę przed samym wejściem do klasztoru. Jest to miejsce kultu Czarnej Madonny i jednocześnie drugi co do wielkości ośrodek pielgrzymkowy w Hiszpanii, zaraz po słynnym Santiago de Compostela. To nadal czynny męski klasztor benedyktyński, w którym żyje około 300 mnichów. Rokrocznie przybywają tu tysiące hiszpańskich młodych par, które w zgodzie z katalońską tradycją proszą o błogosławieństwo na nowej drodze życia. Montserrat to bardzo ważny ośrodek religijny, historyczny, ale także turystyczny. Skały otaczające klasztor zachęcają do pieszych wędrówek i zdobywania najwyższego szczytu w okolicy, bo Montserrat to także ogromny rezerwat przyrody z wieloma szlakami pieszymi. Możecie skorzystać z kolejki linowej lub zębatej, by wjechać na sam szczyt góry. Tu kończymy zwiedzanie Barcelony i jej okolic. My wszystkie obiekty obejrzeliśmy tylko z zewnątrz, ale wiele z nich można zwiedzać także w środku. Aktualne ceny biletów zostawiamy w opisie filmu wraz z mapą, która pomoże Wam zaplanować ciekawy pobyt. A teraz czas zostawić pod filmem palec w górę i suba, bo algorytmy nie śpią. My jesteśmy Travelove. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Trzymajcie się ciepło! Ciao!